Specjalnie ci nie powiem, że jesteśmy na żywo, wiesz, będziesz głupoty plótł. Witam was bardzo serdecznie, Marcin Wawrzyniak z tej strony, firma Tropical. Moim gościem jest dzisiaj Maciej Koczko. Witam cię, Macieju. Witam ciebie, witam wszystkich bardzo serdecznie, szczególnie witam bardzo serdecznie panie akwarystki, rączki całuję. Wszystkich kolegów i znajomych, bo podejrzewam, że troszkę się was dzisiaj zebrało, żeby sobie pożartować ze mnie, więc pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich, którzy nas oglądają teraz i w przyszłości. Super, ja myślę, że się zbierają już powoli, także ja również witam was bardzo serdecznie wszystkich. W sumie chciałem cię przedstawić jako głównego zbrojmistrza Rzeczypospolitej. Słuchaj, tak mi wypadało przynajmniej z nazewnictwa prawie, nie? Główny zbrojmistrz, bo mam zakuty łeb, rozumiem, tak? O to chodzi. Dobrze, niech tak będzie. Ja tego nie powiedziałem, w razie czego to się wytnie. Słuchaj, czy ja wiem, nie... Ordery. Nie uważam siebie za głównego zbrojmistrza, nie uważam siebie również, powiedzmy, za eksperta. Żeby być ekspertem, to naprawdę trzeba poświęcić całe swoje życie, żeby coś robić, badać. Jestem raczej hobbystą, który od wielu, wielu lat interesuje się zbrojnikami. Zakochałem się w tych rybach i staram się zgłębiać wiedzę, ale tak jak mówię, ani nie mam wykształcenia w tym kierunku, ani nie czuję się ekspertem. Natomiast coś tam wiem, dlatego chyba tu jestem. No, chyba jest to jeden z powodów. Wiesz, poczucie humoru oczywiście też, wiesz, brałem to pod uwagę tutaj, wiesz, robiąc analizę rynku pod kątem kogoś, kto... Z kogoś trzeba się pośmiać, oczywiście, że... Tak, wszyscy mówili, jak chcesz się z kogoś pośmiać, to wiesz, tam Koczko będzie okej. Także... No, wystarczy sama twarz, nawet nie musi się odezwać, oczywiście, że tak. Tak wybraliśmy. Maciej, wracamy do zbrojników. Tak, słuchaj, zacznę od prostych rzeczy, ponieważ zakładam, że oprócz ludzi, którzy rzeczywiście są na twojej grupie lub na innych grupach związanych ze zbrojnikami, mają już jakąś wiedzę, na pewno wiedzą, gdzie występują zbrojniki, te powiedzmy, które widujemy w naszych akwariach, natomiast gdybyś mógł pokrótce chociażby opowiedzieć, jak to wygląda, gdzie one występują, w jakich rzekach, czy też jeziorach, w ogóle w jakimś środowisku, to byłoby miło. Tak, no, zbrojniki, ich ojczyzną jest jakby cały niemalże kontynent Ameryki Południowej. Głównie to Brazylia, Peru i Kolumbia. W tych trzech krajach żyje największa ich ilość gatunków zbrojników. Jest ich naprawdę sporo, tych gatunków. To może się wydawać dziwne co po niektórym, no bo jak to? Tyle zbrojników, ale faktem jest, że poopisywanych jest w tej chwili już ponad 1500 gatunków, co jest naprawdę sporą ilością, biorąc pod uwagę, jak niewielka ich różnorodność pojawia się w naszych zbiornikach. Choć tendencja jest ku lepszemu idzie, czyli z roku na rok widać, że pojawia się na rynku coraz więcej ciekawych zbrojników. Niestety, no niektóre są poza zasięgiem dla statystycznego akwarysty, no ze względu na cenę. Ta cena też bierze się stąd, że jest tych zbrojników bardzo mało, bądź są tak unikalne, że każdy chciałby je mieć. No wiadomo, popyt, podaż dyktuje nam cenę, ale jest coraz fajniej, jeśli chodzi o rynek zbrojników w Polsce, bo jest i coraz więcej importerów, którzy te ryby ściągają z naturalnego środowiska, ale też na szczęście jest coraz więcej hodowców, którzy z powodzeniem rozmnażają najnowsze gatunki i dzięki temu mamy do nich dostęp łatwiejszy, nie robiąc grabieży w naturalnym środowisku. Także Ameryka Południowa, głównie Brazylia, głównie Wenezuela i Kolumbia, i Peru też jeszcze, w tych trzech krajach. Choć mówiąc, że tylko w tych czterech krajach, to jest jakby źle powiedziane, bo musimy sobie zdać sprawę z tego, że to jest olbrzymi obszar. To są odległości wyliczone w tysiącach kilometrów, a co za tym idzie, parametry wody, w których żyją, będą bardzo, bardzo różne. No bo to nie jest tak, że jak w Polsce sobie płynie Wisła i ona praktycznie rzecz biorąc na całej długości ma powiedzmy podobne warunki fizykochemiczne, tam tak nie jest. Tam jest tak, że jeden dopływ danej rzeki może mieć już absolutnie inne warunki, inne pH, inną temperaturę wody i przewodność niż rzeka, do której wpada.
No tak, przede wszystkim jeśli ktoś spojrzy na mapę, chociażby na samą Brazylię, to może to sobie wyobrazić, jak to wygląda. Dokładnie. Wspomniałeś też o tych importach i o tym, że na szczęście rzeczywiście ryby są już w tej chwili rozmnażane. Natomiast miałem przyjemność jakiś czas temu rozmawiać z kolegą, z Hugo z firmy Santarem, który poławia dzikie dyskowce, i on wspominał właśnie o tym, że od jakiegoś czasu w Brazylii wprowadzono limity na odłowy i nie tyczy się to tylko dyskowców, ale ogólnie ryb, więc pewnie też troszeczkę to może zostać w tej chwili delikatnie przystopowane, to odławianie tych ryb, dlatego tak ważne jest, żeby ci ludzie, którzy mają, że tak powiem, do tego rękę i chęci i wiedzę, te ryby rozmnażali. Ty wiem, że rozmnażasz, więc tutaj jesteś w stanie pewnie sporo na ten temat opowiedzieć i myślę, że wiesz, wyciśniemy tutaj z ciebie ile się da. Wiesz, tutaj na razie patrzę wiesz, na komentarze, pytania jeszcze nie padają, na razie wiesz... Czyli jestem bezpieczny jeszcze, na razie nie wyjdzie to, że nic nie wiem. Nie ma pytań. Tak, wiesz, zresztą tutaj myślę, że za chwilę pewnie, jak teraz już to powiedzieliśmy, to już wiesz, posypią się te trudne pytania. I wtedy będziesz mógł powiedzieć, że boli cię głowa i musimy skończyć wcześniej, ale na poważnie. Wiesz co, powiedzmy tak, rozmawialiśmy troszeczkę przed programem i chyba należałoby zacząć od tego najtrudniejszego zbrojnika, czyli zbrojnika niebieskiego. Myślę, że od tego trzeba zacząć z racji tego, że tak naprawdę to jest temat rzeka, który pojawia się wszędzie. Powiedzmy, każdy miał taką rybę, inaczej rybę o takiej nazwie u siebie w akwarium. Natomiast wiem, że chciałbyś wyprostować troszeczkę historię tego nazewnictwa i też wyjaśnić nam wszystkim tak naprawdę, jak wygląda zbrojnik niebieski, a co my trzymamy w akwarium, powiedzmy roboczo nazywając to zbrojnikiem niebieskim. Tak, chętnie skorzystam z tej okazji, licząc na to, że tej wiedzy nigdy dość i fajnie byłoby pewne sprawy wyprostować, ale zacznę od drugiej strony, jeśli pozwolisz, czyli zacznę najpierw od tego, co tak naprawdę najczęściej posiadamy w zbiornikach. Posiadamy jakiegoś tam ancistrusa, ludzie nazywają go po prostu glonojadem, kupowany najczęściej w sklepach za parę złotych, jako malutka rybka. Cóż to jest za ryba? Poproszę Cię w związku z tym o zdjęcie, gdzie będziemy mieli zwykłego ancistrusa. Ancistrus species, czyli taka typowa ryba, którą zaraz jak zobaczymy, każdy rozpozna, o, miałem, tata miał, dziadek miał. Tak. Dlaczego mówię, że tata miał i dziadek miał? Dlatego, że ryba ta obecna jest w naszych zbiornikach już od ponad 120 lat. Czyli można by nawet pradziadek miał. Nawet pradziadek miał. O, dokładnie tak. Mamy sobie tutaj zwykłego Ancistrusa species, czyli bliżej nieokreślony dokładnie gatunek tej ryby. Zaraz powiem czemu. Na zdjęciu widoczny jest samczyk. I tego typu rybki w tym ubarwieniu, które widzimy na zdjęciu, czasem się między sobą troszkę różnią się też wielkością. Spotykamy w naszych zbiornikach. Ponieważ ryby te były sprowadzane do Europy już na samym początku XX wieku, w latach 1900-1910, różne odmiany, różne gatunki tej ryby były sprowadzane i ludzie trzymali je w swoich zbiornikach. One bardzo lubią krzyżować się między sobą. I krzyżowały się ze sobą takie gatunki jak na przykład Cirrhosus, Multispinis, Tamboensis, czy nawet Dolichopterus, tworząc różne krzyżówki, hybrydy, które latami krzyżowały się następnie między sobą i trwa to aż do dziś. Trwa to już nie tylko w Europie, tylko na całym świecie. W związku z tym, gdy widzimy na zdjęciu taką rybę, u siebie w akwarium też, to ciężko, naprawdę ciężko będzie powiedzieć, jakie geny, jakich gatunków płyną w tej rybie, w jej krwi, bo może mieć kilkudziesięciu różnych przodków. W związku z tym ciężko jest określić dokładnie gatunek tej ryby. Owszem, zdarza się, że w imporcie pojawiają się konkretne gatunki, ale to jest rzadkość i biorąc pod uwagę, że nie różnią się aż tak bardzo od tego, co widzimy na zdjęciu,
import raczej nie nastawia się na sprowadzanie takich zbrojników do Europy, bo to jest jakby nieopłacalne. To, że tak dużo genów jest zawartych w tej rybie, świadczy też o tym, że może ona mieć naprawdę różną wielkość, czyli że dorosły osobnik, nie dlatego, że jest skarłowaciały, tylko po prostu ma taką pulę genów, będzie miał powiedzmy 8 centymetrów, ale może mieć i 20, bo nawet do tej wielkości dorastają te ryby. No i teraz możemy wrócić powoli do tego twojego pytania, czyli dlaczego to, co widzimy na zdjęciu, a co bardzo często sprzedawcy w sklepach, hodowcy też niestety, sprzedawcy na portalach typu Allegro czy OLX nazywają tą rybkę zbrojnikiem niebieskim. Prawdę mówiąc, nie wiem, skąd się ten problem wziął i czemu tak nazywają tą rybkę, ale utrwaliło się to przeokrutnie w naszym świecie akwarystycznym i nosi on nazwę zbrojnika niebieskiego nieprawidłowo. Bo jak wygląda prawdziwy zbrojnik niebieski, to bym Cię właśnie poprosił, żebyś nam pokazał na przykład L183 dorosły, takie zdjęcie. No i widać będzie natychmiast różnicę. Sekundę. L180. Różnica będzie olbrzymia. Mhm. Już powinniśmy go mieć. Moment. Może być i to zdjęcie. To jest młody osobnik. Tak, młody osobnik L183, gdzie już widać różnicę w samej budowie zewnętrznej. Czyli mamy całe czarne ciało z pięknymi białymi kropeczkami na całej długości tego ciała oraz białe lampasy wieńczące płetwę grzbietową i ogonową. U tego gatunku to jest właśnie prawdziwy zbrojnik niebieski, czyli Ancistrus dolichopterus, zwany również L183. Co to znaczy to L183? Troszeczkę później wyjaśnię, bo dużo osób też czasami się pyta o to, co to znaczą, co to są te L-ki. I ten tak, to jest jedno z moich pytań, ale to myślę, że rzeczywiście no widzisz. Po kolei tutaj tłumaczyć. U tej ryby z wiekiem zanikają te białe kropeczki na ciele, mogą zmniejszyć się nieco te białe lampasiki na końcach płetw, ale do samego końca, kiedy ta ryba będzie miała 5, 6, 8, 10 czy 12 lat, bo długo dość żyją, te lampasiki będą dalej widoczne u tego gatunku. Są inne, podobne zbrojniki do tego, na przykład L181 czy L182, które jak młode ryby wyglądają niemalże identycznie jak ta na zdjęciu, z wiekiem jednak tracą i kropeczki, i te białe lampasy. W związku z tym pojawia się pytanie, no dobrze, to skąd ja mam wiedzieć, kupując w sklepie, czy mój jak dorośnie nie stanie się, w cudzysłowie, brzydalem czarnym bez żadnych dodatków, bo takiego nie chcę. Da się to zrobić, no może nie jest to zbyt proste w sklepie chociażby, mianowicie L183, czyli prawdziwy zbrojnik niebieski, ten co widzimy na zdjęciu. Za chwileczkę będziesz mógł pokazać ewentualnie zdjęcie L183, niebieski płetwa. I tam zobaczymy... Już próbuję znaleźć zaraz tutaj. Na tym zdjęciu wtedy zobaczymy, że jako jedyny z Ancistrusów zbrojnik niebieski w płetwie grzbietowej posiada co najmniej 9 miękkich promieni. Zdarzają się osobniki, które mają 10 miękkich promieni. Rzadko, bardzo cenione na rynku, szczególnie niemieckim. Natomiast to go właśnie wyróżnia. Musi mieć minimum 9 miękkich promieni w płetwie. Na zdjęciu będą one zaznaczone czerwonymi kropeczkami. I to będzie świadczyło o tym, że mamy do czynienia z prawdziwym zbrojnikiem niebieskim. O, właśnie to jest dokładnie płetwa z tego poprzedniego zdjęcia, zrobiona w przybliżeniu, zaznaczone kropeczki, jest ich 9. Tej ostatniej na samym dole tak dobrze może nie widać. No, proszę mi zaufać, tam też jest promień, który zamyka całą płetwę. I to jest ta różnica pomiędzy tym, a na przykład 181 bądź 182. Niestety zdarzają się zarówno nieuczciwi eksporterzy, jak i handlowcy, którzy sprzedają tam te ryby jako zbrojnika niebieskiego. Nikt się nie pozna tak szybko, nikt nie policzy tych promyczków. Ludzie często nawet nie wiedzą, że mogliby to w ten sposób sprawdzić. I po latach się okazuje, że no, zrobił nam się cały czarny, nie ma nic białego na sobie. No przykra sytuacja. Dlaczego niebieski? Dlatego, że gdy popatrzymy na osobnika kilkumiesięcznego, gdzie ten biały lampas jest już naprawdę solidnie widoczny pod odpowiednim światłem, to widać będzie właśnie na przejściu między białym kolorem a czarnym ciemno-niebieskie połyskujące przebarwienia. Stąd się wzięła na jego nazwa zbrojnika niebieskiego. I to jest jedyny prawdziwy zbrojnik niebieski. A tak naprawdę te wszystkie, które pływają u nas w akwariach, podobne do tego, który był na pierwszym zdjęciu,
to po prostu zwykły Ancistrus species, czyli tak naprawdę nie wiemy, jaki dokładnie gatunek, jakaś ryba z rodzaju Ancistrus. Nie umniejszam im, absolutnie, to są wspaniałe ryby, bardzo nam pomagają w zbiornikach, szczególnie gdy są młode, bo wtedy poradzą sobie z jakimiś glonami, czy to na szybie, czy na roślinkach, ale to tak, jak mówię, to kiedy są młode, bo do tego też pewnie wrócimy może później przy karmieniu. Ludzie często popełniają ten błąd, myślą, że kupuję sobie zbrojnika glonojada do akwarium, ma jeść glony i mam z bani, nie muszę się o niego martwić, on sobie poradzi. No nie poradzi sobie, bo im starszy, tym więcej potrzebuje jeść i glony mu nie wystarczają i znam przypadki, kiedy ryby umierały właśnie z głodu u ludzi, którzy nie mieli świadomości, że trzeba je karmić. Dlatego też warto o tym wspominać. Także to jest taka różnica między niebieskim, prawdziwym niebieskim, a zwykłym Ancistrusem. No dobrze, ale teraz widzisz, jak nazwać teraz tego zwykłego Ancistrusa w sklepie, żeby on nadal się dobrze kojarzył, wiesz? Żeby się dobrze kojarzył. Glonojad nie, no po prostu może Ancistrus. Ancistrus i nic więcej. Ja rozumiem, że sprzedawcy chcieliby jakąś chwytną nazwę, tak, żeby to się dobrze sprzedawało. Tylko też nie oszukujmy się, to nie jest jakiś hit eksportowy. Ta ryba zawsze się będzie dobrze sprzedawała. Po pierwsze dlatego, że jest tania. Nie chcę wchodzić teraz w tej dywagacji, ile ten osobnik powinien kosztować w sklepie, bo ceny są różne, ale to jest jedna z najtańszych ryb akwariowych, a już u zbrojników to w ogóle najtańszy z możliwych tak naprawdę. Czy jest sens, żeby go tak aż reklamować w sklepie, że musi się świetnie nazywać? Niech się po prostu nazywa Ancistrus. My na grupach mówimy sobie po prostu w skrócie kundelek. Nie jest to obraźliwe dla niego absolutnie. Właśnie, wiesz co, koledzy tutaj proponują zbrojnik pospolity. I w sumie jest to też bardzo ciekawa, myślę, że bardzo ciekawa propozycja. Jak najbardziej. Zbrojnik pospolity, oczywiście nie mówimy, że jest to nazwa jego prawdziwa, że to jest rodzaj i gatunek, czyli zbrojnik pospolity. Nazwa handlowa. Zbrojnik pospolity, bardzo dobra uważam, nie będzie wprowadzała w błąd. Tym bardziej, że z tego zbrojnika pospolitego powstało bardzo, bardzo wiele różnych odmian. Może nie konkretnie bezpośrednio z niego, ale z Ancistrusów, które brały udział przy tworzeniu tego zbrojnika pospolitego, powstały też inne ryby o różnych ubarwieniach. Nie wiem, możemy teraz o tym powiedzieć, czy w jakimś momencie? Myślę, że tak, tego? Bo wiesz co, chciałem też nawiązać do tego, że mamy, powiedzmy, nie wiem, czy nazywać to mutacjami, ale mamy jednak tych, powiedzmy... Odmian barwnych jest dużo. Odmian barwnych właśnie dostępnych na rynku sporo, bardzo ciekawych i też różnie nazywanych, ponieważ tutaj też mamy kolejnym problemem jest chyba to LDA16. Jest, jak najbardziej. Czyli ten, którego ja gdzieś tam ze swoich podróży znam jako Marble. Tutaj gdzieś tam w Polsce występuje pod tą nazwą LDA16, która jest tak naprawdę chyba przyporządkowana do innej ryby, prawda? Zgadza się. Niestety nie będę w stanie zaprezentować zdjęcia prawdziwego LDA16, bo ta ryba jest praktycznie niespotykana. Ta ryba LDA16 pochodzi, jest taki gatunek ryby, Ancistrus LDA16, nie ma jeszcze chyba w tej chwili swojej nazwy gatunkowej prawdziwej, pochodzi z Brazylii, wygląda dość podobnie do tych naszych pospolitych. Oprócz tego, że nie ma takich charakterystycznych kropek na swoim ciele, ma całe ciało w zasadzie gładkie, z przebarwieniami, raczej brązowe niż czarne czy szare i połyskuje w świetle w odcieniach czerwieni i fioletu. Bardzo rzadko spotykana ryba. Ja raczej nie widziałem na żywo ani gdzieś u kogoś jeszcze LDA16 prawdziwego. I są dwie opcje. Albo udało się z LDA16 podczas hodowli tej ryby znaleźć osobniki, które miały właśnie większe przebarwienia i w tym kierunku poszło utrwalanie, że to jest pożądana cecha, ma fajne plamy na przykład w kolorze czerwonym na sobie, spróbujemy utrwalić tą cechę, albo też, bo tu nie ma całkowitej pewności, udało się uzyskać odmiany barwne, jakbyś mógł pokazać chociażby Calico. No właśnie chcę tutaj, wiesz co, już przygotować. Udało się je uzyskać z innego gatunku, prawdopodobnie z Circhosusa, Ancistrusa circhosusa, też gdzieś tam pojawiła się raz, drugi, trzeci rybka, która miała na sobie jakieś plamki w innym kolorze.
i w ten sposób postarano się utrwalić te zmiany, a ponieważ przypominała nieco LDA16, no to już tak zostało. Ciężko z tym walczyć, może też nawet nie ma sensu z tym aż tak walczyć. O, tu na zdjęciu, nie, akurat nie, tu na zdjęciu mamy zupełnie Super Red, tak, przepraszam. Tak, Super Red i Albino w wersji z długą płetwą, ale dobrze, to już jak pokazałeś, to już jesteśmy przy tym zdjęciu. To też są odmiany barwne naszego zbrojnika pospolitego, które prawdopodobnie ten Super Red powstał w wyniku utrwalania pewnych cech charakterystycznych, które się pojawiły przy jakimś tam kolejnym miocie ze zbrojnika albo z L144, albo z Tirchosusa. Natomiast Albino to po prostu Albino, tylko akurat wersja z długą płetwą, która jest też wynikiem zabiegów hodowlanych. To nie ma, że tam ktoś pogmerał mu w DNA i mamy teraz sztucznie wyhodowaną rybę. Gdzieś komuś kiedyś udało się uzyskać osobniki z dłuższą płetwą, poszło to w tym kierunku, no bo my akwaryści tacy jesteśmy. Jak coś się nowego pojawia, w przyrodzie miałoby mniejsze szanse na przeżycie, więc raczej przyroda nam takich rzeczy nie serwuje, a my patrzymy, będzie miał długie płetwy. No dobra, to spróbujemy wyhodować taką linię, żeby miała długie płetwy. I tak to idzie. Tu na zdjęciu widać 2 samce. To teraz jeszcze jakbyś tego właśnie kaliko. A ta wersja kaliko tutaj mamy... a u nas, jest, na przykład tutaj mamy. Chociaż no, on też bardziej w reda idzie, ale dobra, jest to powiedzmy wersja kaliko z długą płetwą. To jest bardzo ładne kaliko, samczyk. Tu widać ewidentnie. Zresztą właśnie dlaczego bardzo fajne kaliko? Dlatego, że tam, gdzie nie ma czerwonego, czyli pozostała część ciała, jest raczej brązowawa z takim fioletowym jakby lekkim odcieniem. To mogłoby świadczyć o tym, że ta ryba gdzieś tam wśród swoich przodków miała właśnie prawdziwe LDA16. I to fajnie, bo te geny są jakby silniejsze w tej... Widzę, że tam komentarze się muszą jakieś pojawiać. Tak, ja cię przepraszam, tak. Nie szkodzi, okej. Poczytasz sobie później. Później sobie poczytam, też się pewnie pośmieję. Także to jest ta ryba, oprócz tego, że ma w handlu nazwę LDA16, ma tą nazwę marblet, czyli marmurek, po naszemu bardziej by było. Nazywa się ją również kaliko, czasem, a to rzadko, jest nazywana również pibolt. Skoro już tak bardzo rynek się uparł, żeby nazywać ją LDA16, będzie, podejrzewam, tak samo ciężko wykorzenić to, jak w przypadku zbrojnika niebieskiego, choć tam różnica jest potworna, tutaj jakby trochę mniejsza, więc może spuśćmy zasłonę milczenia na to LDA16 i już niech tak sobie będzie, aczkolwiek no nie ja jestem tutaj od tego, żeby ustalać, jak ta ryba się powinna tak naprawdę nazywać. Są jeszcze inne ciekawe odmiany naszego zwykłego ancistruska. Jest na przykład Snow White, też w wersji zarówno z krótką płetwą, jak i z długą płetwą. Gdzieś tam powinieneś mieć też zdjęcia Snow White'a. Jest na przykład Snow White samiec, samica, takie zdjęcie, które ci wcześniej podesłałem, bo przecież oczywiście nie umawialiśmy się, o czym będziemy rozmawiać. Tutaj mamy L144, no też zostajmy przy tym, L144 z długą płetwą. Być może, nie wiem, bo ślepy trochę jestem, że to oczko tam u niego jest niebieskie, bo ta ryba występuje w 2 wersjach, jeśli chodzi o kolor oka, niebieskie i czarne. I to niebieskie jest również bardziej poszukiwane, bardziej atrakcyjne. Niemcy twierdzą, że tak naprawdę w ogóle powinno być tylko niebieskie, to z czarnym to już nie jest takie, jak być powinno, to już nie jest taka ładna ryba. Ta ryba jest ładna, no nie oszukujmy się, oczywiście tam jeśli ludzie lubią tych niebieskich oczu. Także... Tak, to prawda, to może dlatego właśnie. Ale to słuszna uwaga. Tu jak widać na zdjęciu, samiec ma bardzo, bardzo rozbudowane poroże na pysku. No właśnie, bo może przy antistrusach warto powiedzieć, że dymorfizm płciowy, czyli ta różnica w budowie między samcem a samicą, przy niektórych gatunkach jest bardzo oczywista, bo jak patrzymy na tą rybę na zdjęciu, no samiec ma cały pysk porośnięty wyrostkami, samiczka tego mieć nie będzie, ale, no i tu właśnie pojawia się ale, są samice dorosłe, kilkuletnie, które też potrafią mieć porostki na pysku, ale raczej nie będą im tak głęboko w stronę oczu wchodziły na pysk, raczej będą tylko dookoła przy ssawce się pojawiały. Natomiast ciężko jest czasem, i tu też często są kłótnie na grupach,
ktoś wrzuca zdjęcie młodej ryby, Ancistrusa, z pytaniem, jaka to płeć, i pojawia się bardzo wiele odpowiedzi. Ciężko jest stwierdzić na przykład u 6 czy 7 centymetrowej ryby, czy to jest samica, czy samiec, dlatego, że jak na przykład 7-centymetrowy samczyk żyje w zbiorniku, gdzie jest dużo innych dorosłych samców dominujących, to on na początku, powiedzmy, nie będzie się wychylał. On sobie będzie gdzieś tam z boku czekał. Wąsik mi jeszcze zdąży urosnąć, na razie siedzę sobie z boku i taka ryba może być pomylona, że jest to samica. Więc tak naprawdę nie powinno się kategorycznie stwierdzać po zdjęciach, po jednym zdjęciu, to samiec, a to samica. No oczywiście po takim zdjęciu, jak tu mamy, nie ma żadnych wątpliwości. To jest samiec z długą płetwą. Natomiast są też takie gatunki ancistrusów, gdzie i samiczka, i samiec mają poroże. I to wcale nie takie małe. Jak tam gdzieś znajdziesz zdjęcie, które się powinno nazywać L34 samica, to jest ancistrus. Już poszukuję. U którego samiczki wyglądają, jakby zbyt dużo męskich hormonów przyjmowały. Wiesz co, mam tutaj L34 samiec. Samica, to ja może źle napisałem. Chyba, że nie jest opisane, może to jest samica, a... L34, jak dasz to zdjęcie, to powinno być tak dobrze, jest. Bo jedno jedyne ci takie wysłałem. A, no to w takim razie nie opisałeś, że to samica. Widzisz to. Dobra. Chciałeś mnie wprowadzić w błąd już od razu tutaj. No to specjalnie sprawdzam, czy czujny jesteś. Tak, to jest to zdjęcie. Proszę Państwa, no to jest ancistrus, taki dość śmieszny z budowy, bo wygląda, jakby ktoś go rozdeptał, jest taki płaski bardzo i szeroki z przodu. I na tym zdjęciu, tak, proszę mi uwierzyć, jest to dorosła samica, która ma takie wypustki i mogłaby zmylić kogoś początkującego bądź nie mającego świadomości, że akurat w tym gatunku samiczki również posiadają dość mocno zarośnięte pyski. Samiec ma zdecydowanie dłuższe te wąsiki i jest ich więcej. Są takie gatunki, gdzie samiczka ma 2 wąsiki sterczące jej do przodu na samym środku pyska, na przykład L213, na przykład młode właśnie zbrojniki niebieskie czy Ancistrus Rio Paraguay. Te samiczki też mają taki mały wąsik i jakbyśmy chcieli na tej podstawie rozpoznawać płeć u ryb, które mają 3 do 4 cm, to one wszystkie będą miały taki wąsik. Dopiero z czasem, rosnąc, samiczkom nie przybędzie, a samce zaczną rozbudowywać to swoje poroże, świadczące o tym, że są samcami i ich w ten sposób będą się między sobą bić, będą w ten sposób pokazywać samiczce, że jestem dorodnym samcem i bardzo dobrze by było, gdybyśmy razem mieli ikrę. No tak. Słuchaj, jak jesteśmy przy tych błędach... Wiesz co, pozwolę sobie, bo to jest dobry komentarz tutaj akurat. Baba z brodo. Tak jest. Tak. To się zdarza, no to się zdarza. Idealnie pasujący rzeczywiście do tego zdjęcia. Tak jest. Słuchaj, bo jeszcze przy okazji, był już mit o tym, że zbrojnik niebieski to jest zbrojnik niebieski, a nie zwykły pospolity. Był też o tym, że LDA-16, no to nie jest do końca tak naprawdę LDA-16. Jest jeszcze też taka jedna ryba, która jest bardzo, bardzo często na grupach mylona. Pojawia się zdjęcie z pytaniem, co to za ryba i jakbyś mógł wrzucić na przykład jakiegoś pterygo. Masz takie zdjęcia opisane pterygo, pterygo zwykłe albo pterygo czoko. Pojawia się takie zdjęcie, ludzie pytają, co to jest i dostają odpowiedź Plecostomus. No ale to nie jest Plecostomus. Też nie umiem sobie wyjaśnić, skąd się wziął ten problem. Czy to Azjaci źle nazywali, czy może sprowadzając kiedyś do Europy te ryby zostały one źle nazwane. Tu jest w wersji czekolada, że tak się wyrażę, ten Pterygopichthys. Jest to, a tu jest w wersji takiej naturalnej. Piękna, ładnie wyrośnięta już ryba. Zwróćmy uwagę na jej płetwę grzbietową. Piękny, długi żagiel. Bardzo charakterystyczna płetwa dla całego rodzaju Pterygopichthys, bo do tego rodzaju należy również gibiceps i tam chyba też jeszcze gdzieś masz zdjęcie gibicepsa, to możemy pokazać, że ta płetwa jest też taka i u młodej ryby już, jaką za chwileczkę zobaczymy, czyli u gibicepsa. I to charakterystyczna rzecz. Właśnie to odróżnia te ryby od Hypostomusa plecostomusa, który w płetwie grzbietowej będzie miał znacznie, ale to znacznie mniej promieni, które tą płetwę utrzymają w górze. A nie, no spokojnie, ja mam czas, proszę pana. Trochę przeskakiwać, ale już tutaj mamy gibicepsa
całej okazałości. Tak jest. Młody osobnik, naprawdę młody. Ta rybka ma tam pewnie 6-7 cm. I zobaczmy też na tą wielką płetwę grzbietową. Charakterystyczna dla całego rodzaju, tak jak wspomniałem. Jest tam 14-16 promieni w zależności od gatunku, w każdym razie bardzo dużo. I teraz poprosiłem ostatnio na grupie, czy ktoś nie mógłby zrobić zdjęcia prawdziwego plekostomusa. No i okazało się, że mimo, że sporo osób jest na grupie, nie otrzymałem takiego zdjęcia, bo ludzie nie mają plekostomusów w akwariach. Po prostu. Pokażmy, jak wygląda zbliżenie płetwy plekostomusa. Już tutaj sobie... I zobaczymy, że jest w tej płetwie, ta płetwa jest zupełnie inaczej zbudowana i są w niej tylko, jest w niej tylko 7 miękkich promyczków. Mówię o tym, bo jak już mamy bawić się w jakieś hobby i chcemy bawić się na przykład w zbrojniki, żebyśmy wiedzieli, co widzimy w sklepie, czy u kolegi w zbiorniku. O, i to jest właśnie płetwa prawdziwego plekostomusa. Kropeczkami zaznaczyłem miękkie promyczki. No widać od razu różnicę w budowie tej płetwy. Ja myślę, że tak? tutaj jednak chyba główną winę za to ponoszą eksporterzy, ponieważ no jakby patrząc nawet, jeśli miałeś do czynienia kiedykolwiek z ofertami, chociażby z Azji, takimi gotowymi, to tam tylko i wyłącznie takimi nazwami się operuje. Błędów, to prawda. Tak, i ja myślę, że tutaj wiesz, trzeba wziąć pod uwagę, że jeżeli ktoś ściąga te ryby i obojętnie czy ten ktoś jest specjalistą, czy po prostu przy okazji kilku kartonów innych ryb ściąga sobie tego, powiedzmy, plekostomusa, no to opisze go tak, jak go ściągną, no z racji chociażby nawet dokumentacji przedstawianej później przed urzędem, w razie czego, nie? I zgadza się. Stąd pewnie taką rybą został zalany rynek, a już utarło się nazewnictwo, no to tak już jest. No tak, bardzo dobrze, Marcinie, że o tym wspominasz, bo importer będzie miał to, co dostał na dokumentach celnych, tak, nie wnika, sprzedaje to w ten sposób, sklep od niego kupuje, bądź hurtownia sprzedaje to również do sklepu, ta ryba pojawia się na różnych aukcjach, na różnych portalach, my ją kupujemy. I teraz wyobraźmy sobie taką sytuację, że ufamy we wszystko, co jest nam mówione, kupujemy taką rybkę, nie mając o niej zielonego pojęcia. I co się potem zdarza? Dam przykład innego, przepięknego zbrojnika, L155, nie mamy tutaj zdjęcia tej ryby, jest to nazywany potocznie Adonis, olbrzymia ryba. I najczęściej 4-centymetrowy w sklepie. W sklepach jest 4-5 centymetrowy, wygląda bajecznie, piękna ryba z pięknymi kropkami, cudowne płetwy, wąsiki na końcu płetwy ogonowej, każdy chętnie kupi. Nie jest też bardzo droga, jak na taką rybę, nie jest droga z tego prostego powodu, że mnożona już w tej chwili w Azji w olbrzymich ilościach, dorosła samica, która ma 80 czy 90 czy metr długości, jest to właśnie metr długości, jest w stanie złożyć kilkanaście tysięcy ziaren ikry, czyli można z jednego tarła uzyskać naprawdę dużą ilość młodych i idzie w hurcie naprawdę niedrogo i w sklepach pojawia się często, bo jest atrakcyjny. I na to chciałbym zwrócić uwagę, bo też jest częsty problem. Ludzie kupują rybkę w sklepie, wpuszczają do zbiornika, mija kilka miesięcy i pytają się na grupie, słuchajcie, co to za ryba, bo mi strasznie urosła. A można byłoby ten proces przeprowadzić inaczej. Pójść do sklepu, zobaczyć fajną rybę, cyknąć fotę, wrzucić na grupę. Co to jest? Czy ja mogę sobie pozwolić, bo mam 112 litrów akwarium? Ludzie czasem się boją, bo na grupach spotykają się często z różnym hejtem, tak? No tak, tylko, że, to prawda. No to trzeba sobie ten hejt przefiltrować, nie przejmować się nim za bardzo, ale dowiedzieć się wcześniej, zanim się rybę zakupi. Też z innych powodów, bo potrafimy kupić rybkę w sklepie, która do dobrych warunków, żeby chciała fajnie nam rosnąć, żyć i rozmnażać się, jeśli tego oczywiście oczekujemy, potrzebuje wody o odpowiednich parametrach fizykochemicznych, a my nie jesteśmy w stanie jej takich zapewnić. Albo nasza obsada, którą posiadamy, wyklucza się wzajemnie z tym, co chcemy sobie właśnie do akwarium wpuścić. To nie może być tak, że idziemy do sklepu, w sklepie pływają w tej samej wodzie, no to co mi tam robi za różnicę, biorę tą i tą i nie ma teraz już dla mnie znaczenia, bo one wszystkie były w sklepie. No w porządku, tylko że sklep, nie każdy oczywiście, nie zapewni takich warunków, jakie powinniśmy, a nam chyba zależy na tym, żeby nasi podopieczni żyli w takich warunkach, żeby im było jak najlepiej. Dlatego warto wcześniej, przed zakupem, poczytać, dowiedzieć się,
podpytać i dopiero kupować jakąś rybę, tak żeby mieć możliwość zapewnienia jej tak zwanego dobrostanu. No tak, wiesz co, chwilę przed programem jeszcze rozmawialiśmy o tym, co ty wspominałeś tutaj też, co dzieje się między innymi w Stanach, nie wiem, to chyba o Kalifornii mówiliśmy. Na Florydzie głównie mają problem. Na Florydzie, tak, na Florydzie, gdzie właśnie namnożyły się niechciane, zakładam, że zbrojniki. Tak, zdecydowanie. Które właśnie w taki sposób pewnie były kupione jako taki, wiesz, fajna rybka, mała, całkiem przyjaźnie wyglądająca, przy okazji zakładam, że sprzedawca niekoniecznie miał świadomość, jaka duża urośnie, a później może to być rzeczywiście bardzo dużym zagrożeniem dla środowiska naturalnego. Nam to nie grozi, chociaż... Nie do końca, Marcin, nie do końca, dlatego że i u nas w kraju znajduje się w ciekach wodnych bądź w wodach stojących zbrojniki też, między innymi, bo inne ryby również, potrafią się zadomowić w cieplejszych zbiornikach, na przykład w zrzutach, tam gdzie jest zrzut wody z elektrowni, chociażby w Rybniku, czy nawet znajdowano tutaj na odcinku Wisły, chociażby pod Warszawą przy elektrociepłowni Siekierki, właśnie pterygoplichtysa, tego z wielką płetwą taką, który zimował w tych warunkach, dawał sobie jakoś tam radę, ale nawet powiedzmy, nie przezimuje, umrze ta ryba, szkoda ryby, to po pierwsze, ale wpuszczając taką rybę z akwarium, która przyjechała do nas na przykład z Azji i ma swoje patogeny, swoją florę bakteryjną i wpuszczamy ją do rodzimych wód, może się okazać, że ryba nie przeżyje, ale patogeny dadzą radę, nawet przezimować i zacznie być problem z tym, że nasze ryby nie będą odporne na tą nową wersję bakterii, na tą nową wersję jakiegoś patogenu, który zacznie je atakować i przez to możemy stracić na danym odcinku rzeki bardzo, bardzo wiele ryb przez nieodpowiedzialność tak naprawdę. Znaczy ja myślę, że to już się też dzieje nawet w samej akwakulturze, no, mam nadzieję, że nie postępuje to tak mocno, no, ale musimy brać pod uwagę, że wszelkiego rodzaju przewry, które były kiedyś, a te, które są teraz, to też dosyć jest różnica, pewnie przynajmniej w ich, wiesz, chęci ataku na ryby, ponieważ rzeczywiście ściąga się tego dużo, natomiast wracając do samych zbrojników, ja myślę, że to też jest ten problem, że później, wiesz, pojawiają się te ogłoszenia na OLX-ach i innych miejscach typu sprzedam lub nawet oddam zbrojnika, glonojada najczęściej. I chętnych nie ma. No właśnie, i to jest dość przykre. Z tego, się dziwię, że nie ma chętnych, bo tak, Azjaci powinni kupować i sprzedawać to potem pewnie w swoich budkach, także. Widziałem swego czasu, że chyba w Stanach Zjednoczonych jest takie miejsce rzeczywiście, gdzie odbierają takie ryby i trzymają je sobie, tam mnóstwo akwariów jest, basenów i takie różne niechciane, duże najczęściej ryby trafiają i rzeczywiście żyją sobie i tyle. Wiesz co, jesteśmy przy tych powiedzmy dużych zbrojnikach, wcześniej mieliśmy trochę mniejsze. O tak, wiesz co, nasunęła mi się jeszcze taka nazwa wąsacz kolczasty. Wąsacz kolczasty, czyli Ancistrus multispinis. Tak powinien się nazywać prawidłowo. Owszem, był dość popularny u nas w kraju w latach 70., ale nie wiem, czy ty o tym chcesz rozmawiać, bo ja już... Wiesz co, tak, chciałem, nie, bardzo fajnie, to wiesz, ja już widzę, że obojętnie jakie słowo powiem, to ty będziesz o tym mówił, więc to już jest, wiesz, już następne 20 minut mam prosty program, także okej. Okej. Tak, ta ryba występowała u nas w kraju właśnie jako wąsacz kolczasty, czyli ten Ancistrus multispinis, o którym wspominam. Oddał on bardzo dużo swoich genów dzisiejszemu temu naszemu pospolitemu. To prawdopodobnie było tak, że w latach 60., 70. czy 80. do Europy, w tym i do Polski w związku z tym trafiały ryby z odłowu i eksporterzy, łowiąc daną rybę w swojej rzece, wiedzieli, no, z czym mają do czynienia, tak? Bo on występuje na jakimś tam konkretnym odcinku jakiejś rzeki i to jest na pewno multispinis. I tak ta ryba trafiała do nas. No nie różni się jakoś bardzo. Powiedziałbym raczej, że to jest taka w ogóle średnia z wyglądu, czyli wielkość około 12 do 14 cm u dorosłych osobników. Kolor dość typowy, tak? Trochę zielony, trochę szary, trochę brązowy, z kropeczkami na ciele. Typowy przedstawiciel ancistrusów i tak jak mówię, no on się właśnie krzyżował z wieloma innymi. Mają bekę. Widzę po twoim imię, mają ludzie bekę. Nie, ale to nie szkodzi, no dobrze. No.
Piotrek tutaj, Roy mnie tutaj zaczepia, że wiesz, już na pewno skończyłem, wiesz, grę tutaj w Sapera, ponieważ ty tyle mówisz, że nie mam nawet możliwości się odezwać. Piotrze, to jest ustalone, że tutaj, wiesz, gość mówi więcej, ja tutaj tylko od czasu do czasu się odzywam, ale dzięki za fajne komentarze. Tak, a propos odcinków, myślę, że będą przynajmniej jeszcze ze 2 z Maćkiem, także Maciek, przygotuj się, tak. A to mieliśmy kontraktowane tyle? A w ogóle, panie redaktorze, bo ja chciałem powiedzieć, że rozpoczęliśmy już dzisiaj to nasze, a ja na koncie nie zanotowałem wpłaty jeszcze, nie wiem w ogóle. A tu już jakieś kolejne odcinki, ja nie wiem. Słuchaj. Wszystko zależy, czy przebijemy oglądalnością dzisiejszy program w TVP1, także jak przebijemy, to będziemy rozmawiać. Już się biorę do roboty w takim razie. Jeszcze do roboty mamy niezły wynik. Słuchaj, bo jeszcze pozwolę sobie wtrącić, skoro już tak gadam i gadam. Często tutaj w trakcie tej rozmowy posługuję się nazewnictwem typu L155, prawda? L144. I to też jest częste pytanie, które widuję na różnych grupach. Ktoś wchodzi, osoba, która nie miała do tej pory styczności ze zbrojnikami i słuchajcie, co to są te L-ki? No tak, bo faktycznie to jest takie trochę dziwne, prawda? Czemu nazywamy ryby po numerkach? Pozwolę sobie to wyjaśnić. Otóż, gdy zaczął się taki dość duży boom w Europie Zachodniej na zbrojniki, ci, którzy je poławiają w naturalnym środowisku, zobaczyli, że warto, bo się dobrze sprzedają. Zaczęto szukać nowych gatunków. W zasadzie nie trzeba ich było szukać, po prostu łowiąc większej ilości ryby, okazywało się, że tego jeszcze nie widziałem nigdy na oczy. Coś nowego. Pojawiało się tak dużo nowych ryb, które trafiały na rynki europejskie, że naukowcy, ichtiolodzy zajmujący się rybami nie byli w stanie, nadal nie są w stanie jeszcze, na tyle przebadać budowę tych zwierząt, żeby wiedzieć, do jakiej rodziny, do jakiego rodzaju, bo do rodzaju to już trochę łatwiej, zaliczyć daną rybę. W tym czasie na rynku niemieckim, rynek niemiecki był jakby najbardziej prężny, jeśli chodzi o zbrojniki, najwięcej ryb się tam pojawiało, najwięcej hodowców w latach 90. do dzisiejszych czasów. Niemcy mają cały czas magazyn akwarystyczny DATS i tam w tym magazynie pojawiały się co chwila relacje, że mamy nowego zbrojnika, znowu się pojawił nowy zbrojnik. Nie potrafiono go jeszcze nazwać, czasem nawet nie miał jeszcze nazwy rodzajowej, czyli nie wiadomo było, czy to jest Hypacinstrus, czy może coś innego. Dostawał kolejny numerek, żeby jakoś go odróżnić od innych. Pojawiały się czasami takie błędy i dziś jak się spojrzy na niektóre ryby, to potrafią mieć 3 różne numerki, bo wyglądały troszkę inaczej, więc dostawały kolejny numerek, tak na przykład jest z rybką L18, która ma również numerek L81 i L177. Z czasem podczas badań okazało się, że to jest ta sama ryba, ale numerki jakby jej przypisane zostały. Są też numerki LDA. Tu z kolei jakiś czas po tym, jak czasopismo DATS zaczęło nazywać swoje nowe ryby, które się pojawiają na rynku swoimi literkami i cyferkami, pojawiło się też drugie wydawnictwo, nazywało się DAS Aquarium i oni, żeby nie wchodzić w drogę już konkurencji, swoje ryby zaczęli nazywać LDA. I tu też się tak czasem zdarza, że jedna ryba ma numer L i ma również numer LDA, z tego powodu, że później, po jakimś czasie okazało się, że ten numer LDA, to on już wcześniej był opisany jako L. Dziś tych numerów jest całkiem sporo, LDA zaczynają się od 1 i kończą na 105, jest ich 105 na dzień dzisiejszy, L kończą się cyferką 600, natomiast nie oznacza to, że jest ich 600, bo były tam jakieś luki w tym nazewnictwie, no i tak jak wspomniałem, niektóre się powtarzają, niektóre mają nawet 3 razy nadany numer, więc jest ich nieco mniej. Owszem, z czasem ryby te dostają już swoją prawdziwą naukową, systematyczną nazwę, czyli zarówno rodzaj, jak i gatunek, ale tak się utarło w świecie akwarystyki, tyle razy było powtarzane, że to jest na przykład, no jaki tutaj dać ładny przykład, L183, czyli nasz zbrojnik niebieski, że najczęściej używa się L183 i każdy, kto jest jakby w temacie zbrojników, wie, o jaką rybę chodzi. Takie ułatwienie. Z czasem oczywiście ktoś, kto rozpoczyna zabawę ze zbrojnikami, widzi, ile tego jest, otwiera oczy ze zdumienia, podczas rozmów gdzieś na grupach słyszy tylko numerki, nawet nie wie, o jakiej rybie rozmawiamy, trochę się gubi. Uwierzcie mi, z czasem będziecie kojarzyć coraz większą liczbę tych numerów. Ja sam nie znam wszystkich zbrojników, bo ja na przykład nie interesuję się jakimiś wielkimi zbrojnikami.
albo takimi, których raz w życiu gdzieś był złapany, zrobiono mu zdjęcia, zrobiono jakieś tam klasyfikacje, nadano mu numerek i nigdy więcej nikt go już na oczy nie widział. No ciężko się takimi rybkami interesować, bo jakby nie będzie pływała u mnie w szkle nigdy i nic o niej nie wiem, no, po prostu. Także nie przejmujcie się, że tych ryb jest tak dużo. Są ładne. To może wystarczy jako rekomendacja. Są ładne. Pokażemy jakieś ładne, na przykład, co możemy pokazać? L18, o którym wspomniałem. Właśnie, bo skąd się wzięło takie 18? To ja może zacznę, bo tak będę. No to zacznij tam. Albo może być L18, tutaj pojedziemy w drugą stronę. Skąd się wziął taki wielki boom na zbrojniki właśnie swego czasu? No stąd, że te ryby po pierwsze zaskakują kształtami, zaskakują swoją budową, kolorystyką, mają bardzo ciekawe zachowania, szczególnie zachowania rozrodcze. To wszystko chyba sprawia, no właśnie, tu mamy piękny przykład L18. No przyznacie Państwo, że jak na rybkę akwariową, to ubarwiony niespotykanie, prawda? Tak jest. Co tam jeszcze mamy, Panie Marcinie, z takich ciekawszych? Piękne tło. Myślę, że kiedyś opowiem. Opowiem o tym tle, tak. Ponieważ ono też jest ważne. Tutaj. Budowałem się wtedy akurat. Wiesz, poczekaj, bo ja tutaj już pogubiłem się troszeczkę. Co my tam mamy? 333 na przykład. Przy tym 333 to będzie taka ciekawa. No tak, wiem, tam zasypałem cię zdjęciami. Tak, już mi się tutaj pomyliły zdjęcia. Poczekaj momencik, przepraszam. Już wrócę do zdjęcia, które chciałeś pokazać, czyli 333. Bo to takie ciekawe zdjęcie. Niestety nie posiadam już tej rybki. Przykro mi bardzo. Natomiast rybka, widuję ją często, zdjęcie skradzione milion razy, używane przez wszystkich, żeby sobie tam gdzieś pohandlować. Czemu jest charakterystyczna? To jest zbrojnik Hypacinstrus L333, nie posiada jeszcze na razie swojej prawdziwej nazwy gatunkowej. Jak się Państwo tak przyjrzycie, zaraz za płetwą brzuszną, pod płetwą grzbietową ma napis się. Widać? Czy nie widać? Czy tylko ja mam jakieś omamy, bo za dużo dzisiaj nawciągałem czegoś do nohala? Nie, no chyba widać tam S i E, prawda? Nie no, żeby nie było, to był żarcik oczywiście. Ryby mają niesamowite ubarwienie. Ta wersja występuje w jeszcze ładniejszym ubarwieniu, tak zwanym super white, która jak przy innych zbrojnikach została utrwalona w sposób naturalny. Po prostu pojawiła się jakaś tam rybka, która miała ciekawsze ubarwienie, zaczęto ją rozmnażać, żeby utrwalić pożądaną cechę. Wiesz co, tam jeszcze, popatrz w te zdjęcia, bo tam jeszcze na przykład L200 można byłoby Państwu... Tak, ja oczywiście bardzo chętnie pokażę tutaj, wiesz. Pokazać Państwu. Tak, to poczekaj, ja sobie tutaj tylko muszę zamknąć kilka rzeczy, bo one mi potem tutaj te zdjęcia, które wcześniej pokazywaliśmy, blokują te tutaj, więc już... Ja ci tam w twój warsztat pracy nie będę się wcinał. Ale ja w międzyczasie powiem, że dzisiaj już na pewno, bo tutaj już wiesz, już tutaj osoby pytają o lorikarię. Będzie zaraz zdjęcie lorikarii, jak najbardziej. Natomiast myślę, że wiesz, tutaj zgodzisz się na to zakontraktowane, wiesz, następne spotkanie i... To z tej samej budowy zdjęcie. Właśnie, z tej samej budowy, tak. Z tej samej budowy, tak. L200, też bardzo, bardzo ładna rybka. Natomiast te wszystkie, które do tej pory pokazywaliśmy, mają podobną budowę ciała, mają otwór gębowy w postaci przyssawki, którym przyczepiają się do kamieni, do korzeni, bo ryby te żyją w silnych nurtach wody. To jest charakterystyka większości gatunków zbrojników. Uwielbiają silny nurt, bardzo dobrze napowietrzony. Więc w akwariach ze zbrojnikami powinniśmy o to zadbać, żeby zarówno prąd wody był silny, jak i naprawdę solidne napowietrzanie. Tutaj falująca tafla nie wystarcza. One naprawdę potrzebują dobrze natlenionej wody. Natomiast są też zbrojniki, które mają inną budowę pyska i jakbyś właśnie teraz tą lorikarię Atabapo, tam będziesz miał takie zdjęcie, Atabapo. To powinna być następna, Jest, świetnie. Tu na tym zdjęciu widzimy dodatkowo jeszcze jedną rzecz, otóż to jest samiec, który opiekuje się właśnie ikrą. Należy do grupy ryb, które opiekują się ikrą, trzymając ją pod pyskiem. Mają takie specjalne wyrostki pod pyskiem, takie nazwijmy to krzaczki czy korzenie, tak to wygląda,
którymi oplatają ikrę i ta ryba pływa z tą ikrą cały czas, nie zostawia nigdzie. Opiekuje się właśnie w ten sposób, aż do wyklucia. Pomaga młodym również, żeby się wykluwały. Jedna z ładniejszych lorikarii i przepiękny taniec godowy podczas aktu rozmnażania. Polecam wszystkim. Jest to lorikaria Rio Atabapo, ale o lorikariach to rzeczywiście, może i o innych rodzajach byłoby w następnym jakimś odcinku, bo co, jeszcze można byłoby powiedzieć o tym, jak dbać o te ryby, że trzeba je karmić, tak? Bo to jest ten częsty błąd. Tak, wiesz, ale ja myślę, że to karmienie to na spokojnie chyba zostawimy sobie już na następny odcinek, ponieważ nie mamy za dużo czasu, a ty jak się rozpędzisz, to wiesz, to my tutaj nie zatrzymamy się przez następne pół godziny. Tym bardziej, że jeśli chodzi o karmienie, to myślę, że tutaj to nie jest takie proste. Też nie jest proste, tak, to jest dłuższy temat, bo jest bardzo... Natomiast wiesz co, ponieważ mówiliśmy o małych i dużych zbrojnikach, można by tak powiedzieć, przynajmniej na razie wymieniając powiedzmy ancistrusy, mówiąc o tych plekostomusach. To średnie i duże, jeszcze o małych nie rozmawialiśmy. No powiedzmy średnie i duże, to gdybyś mógł tak sprecyzować dla osób, które są, wiesz, pierwszy raz w temacie, czy może drugi, ale nadal nie do końca wiedzą, jak powinien wyglądać zbiornik dla takich ryb. Dla tych, o których dzisiaj rozmawialiśmy, rozumiem, nie o zbrojnikach ogólnie, bo dla tych, o których dzisiaj rozmawialiśmy o rybkach średniej wielkości oraz naprawdę dużych rybach. Zacznijmy od tych średniej wielkości, o tych ancistrusach, bo to jest dość istotne, że będziemy rozmawiali o ancistrusach, a nie o innych rybach. Te ryby dorastają, tak jak wspomniałem, od 8 do nawet do 20 centymetrów, tylko że te 20 centymetrów to one osiągną dopiero mając lat 5, 6, 8. Żyją dość długo, więc mogą być naszą pociechą przez kilkanaście lat nawet. Niech to nie będzie zbiornik 50 czy 60 litrowy, bo chyba że chcemy trzymać jedną małą rybkę, czyli taką, która nie dorośnie do zbyt dużych rozmiarów, no to wtedy okej, rzeczywiście. Natomiast jeśli chcemy cieszyć się kilkoma sztukami, cieszyć się potem przychówkiem, powinniśmy raczej skoncentrować się na tym, żeby ten zbiornik miał chociaż te 100 parę litrów dla 6-8 rybek. Trzeba by im zapewnić typowe dla nich kryjówki, w których potrafią składać ikrę. Są to groty ceramiczne. Kształt tych grot w przekroju mogą być okrągłe, mogą być kwadratowe, mogą mieć kształt literki D. Dobierać wielkością te groty trzeba do wielkości rybek. Mianowicie chodzi o to, żeby samiec, który siedzi w takiej grocie, czuł się na tyle bezpieczny, że nikt mu tam więcej nie wpłynie, czyli on powinien wypełniać całą grotę swoim ciałem. Nie powinno być jakichś tam luzów dookoła. Ta ciasna grota jest dla niego dość ważna, bo on wtedy czuje, że jest tutaj w stanie zaopiekować się zarówno ikrą, jak i potem wylęgniętym narybkiem i że będzie bezpieczny dzięki temu, że on zablokuje całą grotę. I w takich grotach właśnie, choć również na przykład w łupinach kokosa z wyciętym otworem, czy w jakiejś doniczce, słuchajcie, jeśli ryby mają parcie na to, żeby prokreować, żeby mieć potomstwo, to one się dostosują. Oczywiście łatwiej je zachęcić do tego, żeby mieć tarło, kiedy warunki są idealne dla nich, natomiast jak tych warunków idealnych nie będzie, widziałem, jak ancistrusy kładą ikrę na szybie, bo już po prostu nie mają wyboru i muszą gdzieś to zrobić, tak? Poradzą sobie, ryby sobie zawsze starają radzić, nawet w najgorszych warunkach, nawet powiedziałbym, że bardzo złe warunki też czasem są stymulujące dla nich, żeby przetrwać, próbują się rozmnożyć. No ale oczywiście my jako akwaryści nie powinniśmy do tego dążyć, żeby im stwarzać takie złe warunki, tylko raczej idealne do tego, żeby chciały się rozmnożyć. Wracamy, ancistrus, około 120 litrów, w górę oczywiście. Trzeba pamiętać, że dorosłe samce biją się między sobą o samicę, o terytorium, o grotę. Podczas tego bicia się, to są dość intensywne ruchy tej ryby, mogą wyrywać rośliny. Ciężko byłoby je trzymać na przykład na trawniczku z glosostigmy, czy z jakiegoś tam małego heńka. Powyrywają to wszystko. Na dnie zdecydowanie piasek. Zdecydowanie piasek. Oczywiście ktoś się uprze, będzie chciał mieć na podłożu aktywnym, musi się liczyć z tym, że czasem to podłoże będzie fruwało po akwarium podczas walk samców. Dlatego ja zdecydowanie taki piasek, jak tu widzimy na zdjęciu, świetny dla zbrojników. Rośliny. Jeśli dokarmiamy zbrojniki roślinożerne, to się nie musimy martwić o to, że na przykład usiądą nam na liściu żabienicy i będą ją wcinać i będziemy mieli żabienicę ażurową, bo dobrze karmiony zbrojnik nie będzie miał ochoty na to, żeby liście roślin niszczyć.
Teraz te większe, tak, te pterygoplichtysy, na przykład gibiceps, czy L001, czyli Jocellimaus, też bardzo często spotykany z dużych zbrojników w naszych akwariach. No nie oszukujmy się, potrafią rosnąć do 35-45 centymetrów i to dość szybko, bo taką wielkość te ryby potrafią osiągnąć w ciągu 2-3 lat, w zależności od tego, jak są karmione i w jakim zbiorniku żyją. Zaczynajmy może przygodę z nimi, mając zbiornik 500-600 litrów, bo naprawdę ta ryba musi mieć gdzieś możliwość popływania, zawrócenia chociażby. Nie wyobrażam sobie, że można byłoby trzymać, a niestety widywałem takie obrazki, taką rybę w 80 litrach, gdzie no żeby zawrócić, to musi się nagimnastykować. Szkoda ryby po prostu, proszę Państwa, szkoda ryby. No też nie chcielibyście, żeby Wasz pies na łańcuchu w budzie miał metr tylko do biegania w tą i z powrotem do michy i do budy, no bo to nie o to chodzi, jak się trzyma zwierzęta, prawda? Dlatego jeśli już kupiliśmy niechcący w sklepie jakąś wielką rybę, ona nam rośnie w akwarium, dowiedzieliśmy się gdzieś tam na grupie, że będzie miała 35-40 cm, już teraz ją spróbujmy oddać komuś i kupmy sobie coś mniejszego. Czyli co? Czyli jednak powiedzmy Ancistrus species lepszy niż Plecostomus, powiedzmy ten handlowo nazwany. Na pewno jeśli ktoś ma po prostu zbiornik taki ogólny i też nie za duży. Myślę, że o tych małych zbrojnikach też poopowiadasz następnym razem, ponieważ tam jest bardzo ciekawie. Tak, jeszcze wracając do Ancistrusa, mówisz, że tak, no posłuchajcie, bo ten Ancistrus, jak pokazywaliśmy dzisiaj na tym naszym spotkaniu, ma bardzo wiele odmian barwnych. Są białe, żółte, są albinotyczne odmiany, jest Green Dragon, jest Calico, czyli ten Marblet. Naprawdę jest z czego wybierać. Odmiany typu Snow White, czy odmiany typu Red, Super Red, nie rosną tak duże, jak odmiany, powiedzmy, bardziej naturalne, więc można by je trzymać w 60, nie wiem, 2-3 sztuki w 60 litrach, plus jakaś inna mała obsada. Krzywdy nie będą robiły zbiornikowi, bo są małe i delikatne. Tutaj wiesz co, znalazłem to jest Snow White. Proszę bardzo, Snow White ze zwykłą, krótką płetwą, siedzą sobie właśnie na cukinii. O karmieniu zbrojników porozmawiamy następnym razem. Ryby te rosną... Jeszcze, Tak, tu jest bardzo fajne zdjęcie, szkoda tylko, że takie małe niestety, no przepraszam, tak jakoś to wyszło. Na górze widać samicę, na dole widać samca. Samca rozpoznajemy po tych wąsikach, o których wspominałem wcześniej. Na samcu jasnej odmiany za głową, między oczami widać taką plamę, dość charakterystyczną. Ale nie należy się tym aż tak do końca sugerować, dlatego że sam posiadam wiele samic dorosłych, kilkuletnich, na przykład odmiany 144 czy odmiany albino, gdzie samice również mają taką plamę na głowie jak samiec i nie jest to różnica w budowie, która może determinować nam, że mamy do czynienia z samcem bądź samicą. Zdecydowanie tu przy Ancistrusach jest prosta sprawa. Dorosła ryba, samiec ma potężne poroże, samiczka może mieć jakieś tam delikatne wyrostki na pysku lub nie będzie miała ich wcale. No i oczywiście dobrze karmiona samica przed targłem będzie miała zaokrąglony brzuch solidnie, bo będzie miała ikrę w sobie i po tym też możemy rozpoznać płeć u tych ryb. Natomiast tak, proszę się nie zrażać, można te rybki trzymać w mniejszych zbiornikach, no oczywiście w granicach zdrowego rozsądku. Ciężko byłoby trzymać w kostce 20-litrowej jakiegoś zbrojnika, no bo to nie jest dla niego akwarium. Mówimy oczywiście o Ancistrusach, bo są zbrojniki, które w kostce 20 czy 30 litrów śmiało możemy trzymać i nie będzie to dla nich żadną krzywdą, broń Panie Boże, ale to rzeczywiście o takich mini zbrojnikach, to może następnym razem. A jest spory wybór. O, coś się zawiesiłem. Tak, zawiesiłeś się właśnie, wiesz, ja się zastanawiałem, czy tylko ja Ciebie widzę zawieszonym, czy... To może weź, bo minę mam straszną, jakby mnie brzuch bolał. Nikt nie zauważył. No tak, no. Wiesz... Nie, bo ja tak zawsze wyglądam, to nikt się nie dziwi, wiesz. Słuchaj, wrzuć jakieś zdjęcie zbrojnika, to przynajmniej nie będzie widać, że właśnie mam kłopoty gastralne. Słuchaj, tak na poważnie, mamy, że tak powiem, już końcówkę. Mija godzina, tak umawialiśmy się, że zrobimy to nie na dość, że mamy końcówkę, to po moim zdjęciu widać, że ja już mam zjazd. Tak, ty już masz zjazd, końcówkę totalną. Już mam zjazd. Także co, powoli będziemy kończyć.
Dziękuję Tobie bardzo, ponieważ mimo, że jesteś tutaj zmrożony, jak na Ciebie patrzę, to taki, wiesz, wręcz przerażony tym, co powiem, to było świetnie, naprawdę myślę, że wszyscy tutaj z wielką chęcią Ciebie wysłuchali i wysłuchają w następnych odcinkach, w następnych 10 przynajmniej odcinkach, także wiesz, wszystkie... Ale tylko w pierwszym sezonie, bo w drugim sezonie będziemy mieli już 15 odcinków. Tak, wtedy będzie wyższy budżet, to zwiększymy ilość odcinków. Słuchaj, bardzo Ci dziękuję. Marcin, ja Tobie też chciałem bardzo podziękować za możliwość. Tak, ustalimy sobie termin, nie wiem, czy uda się Tobie w przyszłym tygodniu, czy nie, na pewno ustalimy, damy znać wszystkim na początku przyszłego tygodnia, także czekajcie cierpliwie. Maciek Was na pewno nie zawiedzie i opowie jeszcze o wielu ciekawych rybach. Także z mojej strony dziękuję Ci bardzo, oddaję Ci jeszcze głos, ponieważ nadal... To ja na koniec pozwolę sobie tak lekko, żartobliwie, ci, którzy oglądali Harry'ego Pottera, bądź czytali książkę, no właśnie zostałem spetryfikowany. No tym akcentem muszę zakończyć niestety nasze dzisiejsze spotkanie. Macham do Was, opowiadam, prawą ręką do Was macham. Dziękuję wszystkim bardzo za uwagę. Marcin, Tobie dziękuję, że mogliśmy to sobie dzisiaj razem poprowadzić, porozmawiać. Bardzo było mi miło. Tak jest. Wszystkim życzę dużo zdrowia w tych dziwnych czasach i do usłyszenia. Dokładnie. Trzymajcie się, na razie, cześć.